Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Na samym początku, jak zawsze, dziękuję za wszystkie lajki, komentarze. Możecie zawsze pisać więcej komentarzy, bo to trochę pomaga z algorytmem. Jak nawet nie wiecie co napisać, to coś tam wymyślić po prostu. No i witam nowych subskrybentów. Zaczynamy kolejny dzień. Jest godzina 7. Wstałem już jakiś czas temu, ale chwila na ogarnięcie. Wczoraj ustawiłem bloczki na naszym szalunku tylko po to, żeby psiaki nie uciekały z domu wieczorem, bo z tego, że zapnę drzwi, jak one cały czas na zewnątrz. Pościągam bloczki, rozszaluję to, chłopaki przyjadą, zaczną murować tą ścianę. Mieliśmy wozić wczoraj samochodem, ale pojeździmy dzisiaj. Spróbujemy załatwić kwestię pozwolenia dla psów, zobaczymy jak to będzie. No ale dzisiaj już będzie ta ściana wymurowana do jakiegoś poziomu. Dzisiaj znowu będzie ogromna różnica wizualna, jeżeli chodzi o kuchnię. Myślę, że na zewnątrz też się dużo wydarzy, jak przyjadą chłopaki i zaczną dalej kopać. Także kolejny produktywny dzień. Zapraszam do oglądania. No i zaskoczenie. Dży. No pada troszkę. I sprawdzałem na AccuWeather, jak to dzisiaj będzie z tym deszczem. No i mają być przelotne deszcze. I ciekawe, jak tam wszystkie orły, czy obie ekipy pracują w deszczu, czy nie. W Polsce wiadomo, pogoda butelkowa się to nazywa na robocie. Ale ja w Norwegii nauczyłem się, że w Norwegii nieważne jaka jest pogoda, to i tak się żyje. I to samo w Holandii jest. Deszcz napieprza, a oni wsiadają na rowerki i jadą, gdzie tam mają jechać. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie z orłami, bo nie wydaje mi się, żeby mieli ciuchy deszczowe. Gdzie tam idziesz? Mokry będziesz. Zobaczymy, jest chwilę przed 8. Rozszalowałem, pociąłem drutu wiązałkowego, piję kawkę i czekam. A może przyjadą trochę później, jak przestanie padać. No bo w krótkich spodenkach i w koszulce dość niewygodnie się chyba pracuje w deszczu, fakt faktem. O, moje pranie suche. Muszę je zwinąć. Zaraz wracam. No i mamy odpowiedź na pytanie. Przyjechali chłopaki o 8 i pytają się, czy mogą zacząć po południu, jak deszcz przejdzie. Tak jak się spodziewałem, mówię, niewygodnie się pracuje w krótkim rękawku i w shortach bez peleryny przeciwdeszczowej. A skoro ma mieć to wpływ na ich efektywność, no dobra, niech przyjadą po południu. To znaczy dla mnie nic więcej, tylko że znowu położę te bloczki na sztukę bez zaprawy, żeby tylko psy nie mogły wyskoczyć na zewnątrz i od rana pojadę załatwiać swoje sprawy. Pozamykam zwierzęta w środku i pojadę na wysypisko, no i do weterynarza zobaczyć, czy uda się załatwić pozwolenie dla psów na wywózkę. Tak się zrobi. Z drugiej ekipy mamy jakiegoś śmiałka, co na razie jedna osoba, może przyjdzie ich więcej jak wrócę, to będzie kopał dalej. Z tym, że ten gościu, który realizuje nam ten projekt, mówi, że to nie będą ludzie, którzy będą to budowali, tylko po prostu kopacze, więc myślałem, że to jest jakaś zbieranina lokalnych, którzy nie mają pracy. Powiedziałbym, czy chcą coś zarobić. No i kopią, bo wczoraj jednego z tych starszych, no to jest chwila jak na polskiej budowie. Tak jego pot pachniał, unosił woń tanduaja, tego filipińskiego rumu, że lepiej nie palić zapałki obok tego gościa. A jeżeli chodzi o moich pracowników, pracują ze mną i generalnie na Filipinach, może tak jest, nie wiem, nie mam takiego dużego doświadczenia z budowania, ale przez to, że chłopacy są ubodzy,
to nie ma przerwy na papierosa, bo nie palą. Nie ma ryzyka, że będą popijali piwo w pracy czy wódkę, bo też mają inne priorytety. Tak jak mówię, wujo ma rodzinę, ten młody chłopak ma małe dziecko. Wszystkie jakieś przekąski, które im dajemy, jakiś chleb, ciastka, to zawsze zostawia coś i mówi, że dla dziecka sobie weźmie. Także w porządku. A te chłopaki, co zaczęli kopać, no to oni tam mają papieroska jakiegoś tam czasem, ale to też nie tak jak w Norwegii, że co chwila na fajce wszyscy stoją, wielkie zgrupowanie i nic się nie dzieje. Dobrze, jesteśmy w samochodzie i ruszamy w drogę. A zobaczymy, czy uda się coś załatwić. Mamy pierwszy mały sukces. Wczoraj podjechałem do bankomatu, trzeba było kupić trochę materiału. To okazało się, że w bankomacie nie było pieniędzy. I gdyby nie fakt, że Ernestin zostawiła 5000 peso, to wczoraj nie miałbym za co kupić materiału. A jak byłem w sklepie, też wyliczyłem tak wszystko, że wyszło 4910 peso. Podjeżdżam cię do bankomatu, a tam niebieski ekran, jak w komputerze kiedyś. Pamiętacie te, nie wiem, się dosy i tak dalej. Tu coś tam proceed, done. Ale się te checkpointy robiły na bankomacie. Chwilę poczekałem. No i udało się podjąć gotówkę. Chociaż tyle na razie. Teraz jedziemy już bezpośrednio na wysypisko, a po wysypisku pojedziemy zobaczyć, czy uda się załatwić pozwolenie dla psów. I wjeżdżamy na wysypisko. You have also place for concreto? Kalau menggoi, di sebelum ini les, dan bersatu habis. Paribu, wah, seperti. Jak zwykle cała banda wystarczyła i pomagają rozładować samochód. Biorą też Hardiflexa, płyty cementowe. Także wydaje mi się, że nie będzie problemu, żeby przywieźć tak samo beton z rozbiórki łazienki. Lager polska. Lager. Yeah, Lager from Poland. Na Poland apa yang siapa tu? Hei, Sako. Apa tu? Ha? Kopi nu mah. Ino? Oh, tu. Sako, pokok Sako. Maybe it's working. Jeszcze wpis w książkę, że to ja przywiozłem te śmieci i jedziemy dalej. Dobra, bez wpisu książkę już mnie znają. Wiedzą, że regularnie przyjeżdżam, także bez wpisu w książkę wzięli wszystko, wzięli Hardiflexy. Także w porządku, można zwozić wszystko. Jedziemy dalej. A ci, co mnie oglądają, pamiętacie może ten budynek? Pokazywałem wam konstrukcję, jak był otwarty. No to już jest nabita plecionka. O, będzie taras z przodu, balkon. Czy to jest tylko montażowe? Nie, to chyba tak zostanie. Chyba zamykają plecionkę bambusową, będzie w ogóle taras na górze. Balustrada jest metalowa. Dach już też jest. Ale czerwony z białym. No chyba u nas zostaniemy przy tradycyjnym, przy tym co mamy, czyli ciemne wykończenie, ciemne listwy, a tą plecionkę też się kupi, tą z diamentem, to są te kwadraty takie, a nie taką pełną jak tutaj, że jednokolorowa. Chociaż też nie najgorzej to wygląda, ale może wyglądałoby to lepiej z czarnym, czerwone z czarnym. No ale z tym będziemy się musieli wstrzymać, bo tak długo jak nie będzie drugiego piętra zrobionego i podniesionego, kto wie, może się to uda zrobić w tym roku, ale zaczynam wątpić. No bo dużo bardziej rozbudowaliśmy kuchnię niż myślałem. Zrobiliśmy to dużo
robimy to dużo mocniej i lepiej niż zakładałem na początku. Generalnie na tym projekcie na domu zrobiliśmy dużo więcej niż zakładałem, będąc jeszcze w Norwegii. Ale wiecie, to zawsze życie weryfikuje i lepiej to zrobić raz a dobrze niż zrobić to po łebkach, no i za jakiś czas znowu się z czymś bawić, otwierać coś. Także myślę, że z bambusem się jeszcze trzymam do przyszłego roku, no chyba że uda się w tym roku podnieść dach, ale na przykład bez zamknięcia ścian na drugim piętrze. Zobaczymy, no wujek z pomocnikiem mają dobre tempo pracy. Zobaczymy, jak daleko uda się zajść. Jedziemy teraz do Departamentu Agrokultury. Mogę wam pokazać, że tu skręciliśmy sobie w lewo z wysypiska i dosłownie za 500 metrów będzie ta podwodna rzeka, na której byliśmy. Jak ogląda mnie ktoś z Sikihoru i zastanawia się, gdzie jest to miejsce, chociaż wydaje mi się, że inne duże miasteczka jak San Juan, Sikihor, Maria, to każde z takich miast ma takie swoje miejsce, gdzie można śmieci zrzucać. No ale tu przy Lazji to jest najbliższe, to odpowiada za Lazji. A tu już mamy podwodną rzekę. Przestało padać, mam nadzieję, że majsterki nie przyjechały. O, jest zamknięte. Ale za jakieś, powiedzmy, 30 minut już będę z powrotem w domu. I jesteśmy na miejscu. Byliście już tutaj ze mną. Departament Agrokultury. Zobaczymy, co powiedzą. Czy mają taką... Kamera jest brudna. Czy oni sobie mówicie? Od razu lepiej. Zobaczymy, czy mają taką jurysdykcję, żeby taki papier wystawić. Idziemy na górę. No i nie mają takiej jurysdykcji. Trzeba jechać w ogóle do Lareny. Muszę porozmawiać z żoną, co z tym fantem zrobić. Do Lareny mam dalej niż do Sikihoru. Jakieś powiedzmy 1,5 godziny do 2 godzin drogi. No dobra, wracamy do nas i wtedy będę miał internet, porozmawiam z żoną. Jesteśmy z powrotem. Tylko jeden orzełek dzisiaj kopię. Zobaczymy, czy zwierzaki nie pouciekały. Zaraz się okaże. Tulfi, Mus Mus, Bozy, hello! Hello, everyone is home! Tak, wszyscy są w domu, no? Aj, aj. Już macie otwarty, możecie hasać. Aj, dobrze, zaraz zaczynamy. Chłopaków nie ma, będą po pierwszej. A ja w międzyczasie staram się uratować to, co się da uratować. Udało się wykopać palmę z kokosem. Zasadziłem ją tutaj. Tam jest mała palma, którą sadził wuj Aldrin. Mam nadzieję, że urośnie tutaj. Trochę by korzenie ukorzeniły grunt i może by to coś trzymało. A poza tym fajnie byłoby mieć tam palmę. Przed chwilą udało mi się wykopać drugie drzewko. Tutaj było takie drzewko. Teraz tymczasowo jest tam, bo tam jest ziemia po prostu. Niech spróbuje się odratować, ukorzenić, a potem się je przysadzi w jakieś bardziej dogodne miejsce. No ale największe wyzwanie tutaj, no to jest ta palma. Ta, co były dwie, została jedna. Z tą będzie problem wykopać, możliwe, że będzie problem, zobaczymy. Ale żeby to zrobić, trzeba zrobić dostęp. Musimy zacząć murować, musimy wywieźć te halobloki do środka. Także z tym się na razie wstrzymuję. Pomagam też, nacinam korzenie do wyrywania. Tego już pół tam mniejsze jest zutylizowane.
To jest nacięte i też się rusza, ale samemu tego nie targnę. Także tyle ile mogę, tyle pomagam. Jeżeli chodzi o pogrzeb taty, no cały czas myślimy z żoną, bo mogę jutro pojechać do tej areny i załatwić pozwolenie dla psów. Ale to też jest większy problem, wtedy trzeba brać prom z samochodem, a tam jest dużo bardziej limitowane miejsce. Wtedy jechałbym albo w czwartek, albo w piątek na 2-3 dni. No a druga możliwość jest taka, że po prostu zderzaki zostają w domu. W sobotę z samego rana przed pogrzebem jadę, biorę szybki prom, ten Ocean Jet, gdzie bez samochodu. Płynę 40 minut i jestem w Dumaguete, tam mnie odbierają i w dzień pogrzebu jestem na pogrzebie, a po pogrzebie wracam Ocean Jetem tutaj na miejsce. No dużo rzeczy jest, kurczę, komplikują sprawy. Tak samo kota chyba nie będziemy podejmowali ryzyka, żeby go szmuglować w torbie, bo nie daj Bóg by mnie sprawdzili i złapali kota, no to zostałby zamknięty w kwarantannie chyba na miesiąc w Dumaguete. I po co mu tyle stresu? Jakbym miał jechać z psami, to pojadę z psami na legalu, będą w kontenerach z tyłu, a kota się da do wujka Aldrina albo do jakiegoś kuzyna gdzieś na 2 dni na przechowanie z kuwetą, z jedzeniem. Niech będzie u kogoś w pokoju zamknięty i tyle, żeby nie uciekł, żeby żaden pies go nie zaatakował. Tutaj też jest jeden taki pies, co atakuje koty, no ale on się tutaj nie zapuszcza. Tutaj do nas się nie zapuszcza. Oglądają mnie jacyś zbrojarze? Piszcie w komentarzach. Jak macie pojęcie o zbrojeniach, to piszcie, bo będę miał zagwozdkę, pytanie. Sprawdzam to w internecie. A mianowicie lany strop nad łazienką. Łazienka będzie miała jakieś 3,60 na 1,70 m. I jak zazbroić tutaj strop? Mam coś do rysowania gdzieś? O, tutaj będzie rysowane. Przyjmijmy, że to jest łazienka. Tutaj są drzwi. Wiadomo, wieniec. Wysokości 15-20 cm. Podwójne okratowanie zrobione ze zbrojenia powiązanego na, jak to się nazywa, no na tych takich dystansach między pierwszą warstwą zbrojenia a drugą, żeby tam też wlazł beton. Czy na taką powierzchnię, o której wam wspominałem w filmie przed chwilą, tam było chyba 3,60 na 1,70 m, czy coś takiego, to było w filmie przed chwilą. Pręty 12 czy 15? Jak gęsto oczka porobić na kracie? Jestem na etapie sprawdzania tego w internecie, ale jeżeli ktoś się zna, robi zbrojenia całe życie, to może się do mnie odezwać na Facebooku. Pod każdym filmem w opisie jest moja strona na Facebooku prywatna. Można tam do mnie napisać wiadomość i możemy chwilę porozmawiać. Z przyjemnością posłucham kogoś, kto ma po prostu więcej doświadczenia z tym, bo jak wiecie, ja nie jestem typowym betoniarzem. No ale zrobimy to, tak czy siak zrobimy to. Pewnie wujek też będzie wiedział, pewnie też miał jakieś sugestie. Ale co wy o tym myślicie? Tak, żeby to było stabilne, żeby się nie uginało, wiadomo. Żeby to była jeden lany strop nad łazienką. Bo jeszcze mogę wam powiedzieć, jaki jest plan dalej na to. Wróćmy sobie tutaj. Jest ściana od morza. Ta ściana. Ściana tutaj, ściana tam.
I kawałek ściany tutaj do łazienki. Tu ściana od łazienki. Tutaj lany strop. Tutaj belka betonowa łącząca szczyt tej ściany tam ze szczytem. I w środku też planuję jedną belkę betonową, co będzie zapierała tą ścianę. To jest mało istotne, ale to też coś pomoże, bo tutaj potem tu będzie kuchnia, którą też planuję wymurować z hollow bloków, zrobić płytę betonową, także do jakiejś wysokości ta ściana też będzie miała tutaj podparcie na tych hollow blokach i wydaje mi się, że to już będzie ok. Czy się zgadzacie, że takie coś będzie ok? Czy jeszcze byście coś dodali? No i tutaj potem będzie już drewniana konstrukcja pod podłogę. Albo ten strop też się niżej zrobi i się zrobi drewnianą prostą konstrukcję. Jedną połaś na wszystkim, będzie tu łatwiej spasować po prostu. No ale na ten moment, największą moją zagwozdką, jeszcze mamy trochę czasu do tego etapu. To zbrojenie na stropie. Jeżeli ktoś ma dużo doświadczenia z tym, to zapraszam na Facebooka w wiadomości prywatnej, żeby nie pisać w komentarzach. Gdzieś tam czytam, oglądam różne filmiki na YouTubie na ten temat. Ale jeżeli chodzi o takie prace betonowe, o udźwig tego, żeby to było sztywne, stabilne, to co, pręty 12? Chyba 15 to nie. Są pręty 15? Chyba są. Piszcie, po prostu piszcie, odzywajcie się, jak macie o tym jakieś większe pojęcie niż ja. Z przyjemnością skorzystam z waszego doświadczenia. Przyjechał szefuncio ze spawarką. Przywiózł trochę stali. I będą coś robić. Będą coś spawać, będą coś ciąć. Zobaczymy, co to będzie. Okulary przeciwsłoneczne i spawane. Elektrodom. Spawarka Mitsubishi. Nie, majsterek też coś robi. Myślałem, że on w ciuchach roboczych nie chodzi, ale też ma dżinsy brudne i chyba nie jest tylko taki mod załatwiania robót, ale też coś lubię z nimi. Co ciekawe, z tego na ile ja go rozumiem, to ten wykonawca ma jakiś system, że też budują to w miarę szybko i budują to pod konkretne wymiary, żeby po prostu materiał im pasował. Że mają być płytki bez cięć, że wszystko ma być z głową zrobione od początku do końca. No i teraz sobie coś spawają. Ciekawe, co to będzie. Mamy wizualizację, jak to ma wyglądać na końcu, ale nie będę wam pokazywał, zobaczycie efekt końcowy. A jeżeli chłopaki się sprawdzą, jeżeli ta realizacja będzie wykonana bezproblemowo, ładnie, no to może w przyszłości na tej drugiej działce, co jest taka zarośnięta, tam jest ponad 2000 metrów, może tam się nastawia różnych domków. Jak zwykle czas pokaże, moi mili. Jest teraz jakoś po godzinie 11, więc w ciągu 2 godzin powinny być moje majsterki, żebyśmy mogli tą ścianę sobie pomurować. Bo w międzyczasie robię inne rzeczy, zostawię murowanie im. Są majsterki. Na dworzu też się dzieje. Zaczynamy zabawę. Godzina 13.
chłopaki wyspawali sobie daszek, żeby spawać pod zadaszeniem. I spawają belki, widać, że też wypuszczają pręt 9 do hollow bloków. Ojciec zalatany i zapomniałem złapać kamerę. Mamy mur. To okno będzie większy wymiar, ale pozwolę im wymurować trochę więcej, żeby im się wygodniej murowało i żeby ściana była sztywniejsza. Zanim będzie zalany słup, który będzie ją dobrze trzymał. Będzie tutaj większe okno. Okno będzie odtąd dotąd. Tutaj będzie blacik. Tam będzie zlew przy oknie. A tutaj będzie taki blacik, gdzie będzie krzesła, będzie można sobie usiąść i z widokiem na morze. Bo tak jak wiecie, tamtej struktury nie będzie. Będzie toaleta, ale też się trochę przesunie do tyłu. Że tu będzie widok na morze. Standardowo Saigon. Zobaczymy, co słychać na zewnątrz. Ta dziwna struktura, którą spawali rano, okazała się, tak jak ja miałem swoje rozterki, czy w deszczu będą pracowali, no, że kopacze tego majsterka powiedzieli, że pada, no i że nie idą kopać. No to wyspawał im taki z jakichś odpadów. Już się bałem, że to dla mnie coś spała z jakichś odpadów. Że wyspawał im taki prowizoryczny dach, który mogą sobie przenosić nad wykop i kopać. Kopią fundamenty. Tutaj jest ogromny korzeń, który nacinałem, próbowaliśmy go wyrywać. Powiedziałem chłopakom, że wieczorem postaram się go wypalić albo nadpalić. Tam już jest wykop gotowy na głębokość. Tu jeszcze muszą kopać. Tutaj też kolejne 2 duże konary w drodze. Jutro będziemy murować. To zniknie im sporo tych bloczków z drogi. Ale bloczków przez zamieszanie z bloczkami wydaje mi się, że będziemy mieli trochę za dużo. Nawet z tym murowaniem tej dodatkowej ściany do prysznica, nawet z wymurowaniem prysznica, bo ile to tam pójdzie na podłogę tych bloczków. Jakieś odpady. Z bloczków się go podniesie, wybetonuje, zrobi się potem spady. Będzie prysznic trochę nad poziomem podłogi. Nie będzie... Ułatwi to trochę kwestie spadów w łazience. Nie mam wylewki samopociągającej. Tak będzie po prostu wygodniej. Zrobi się niewielki uskok, niewielki próg do kabiny prysznicowej. I tam się prysznic zrobi tak, jak już powinno. Woda nie będzie wchodziła do łazienki spod prysznica na pewno. Też z tych bloczków wymoluje się podparcia nogi pod blat. Bo to też będzie betonowe. Ale i tak bloczków zostanie. Zostanie dość sporo. 100? Nie zostanie 100 bloczków, bo jeszcze ta kuchnia i ściana. Ale zostanie trochę bloczków. Może się je po prostu zostawi gdzieś z przodu. Albo gdzieś na boczku. Na tą łazienkę zewnętrzną. Jak zdecydujemy się z tą łazienką zewnętrzną też ruszać na poważnie. Bo nie wiem, czy to będzie w tym roku, czy w przyszłym. No bo na ten moment wydaje się, że trochę ponad moje siły to wszystko będzie w tym roku, żeby wszystko zrobić na raz ze strzała. Żeby jeszcze ten dach podnosić i jest jeszcze dużo pracy. Ale czasu też jest sporo. Jak nie w tym roku, to w przyszłym. Ważne, żeby był parter skończony, żeby mogła tutaj zamieszkać mama bądź siostra Ernestine, zaopiekować się zwierzakami. No i żeby to było skończone, a to będzie skończone marzec, kwiecień. Do końca maja myślę, że będzie to już skończone i będzie gotowe do wynajęcia. Także będzie coś, co będzie mogło generować dochód. A potem dorobi się jeszcze 2 pokoje na górze, ewentualnie 3 nad łazienką. Będzie 5 pokoi do wynajęcia. Taki mały ośrodek, guest house, jakkolwiek zwał, tak zwał.
No i myślę, że nie będzie tutaj problemu z obłożeniem tych pokoi. Szczególnie w wysokim sezonie to myślę, że nie będzie problemu. Nie wiem, czy będzie 100% jak w Lazy Beach, że wszystko zabukowane, ale wydaje mi się, że dość szybko się te inwestycje po prostu zwrócą i zaczną na siebie zarabiać, dając kolejne możliwości. Zobaczymy, jak pójdzie chłopakom z budową tego budynku. No bo jeżeli pójdzie im dobrze i będziemy zadowoleni z jakości, z wykonania, ze wszystkiego, tak jak wspominałem, ziemi trochę jest, kwestia znalezienia odpowiednich ludzi i można budować, myśleć co dalej. Tu się bawiliśmy palmy. No mam szczerą nadzieję, że jak to drewno się nadpali i żar się sypie na ten korzeń na dole, no to że przez całą noc, bo to jest stary pień, był szkowany do wypalenia, ale szkoda szybko i potem te węże z wodą tutaj idą, trzeba by je było zakopywać, bo nie da się ich przyciągnąć w inną stronę, bo są na sztywno prawie, że nie ma zapasu. Jedyne co muszę pilnować, żeby ogień nie wszedł na ten pień, żeby to się w nocy nie zaczęło samoistnie palić tutaj, bo odetniemy kogoś po prostu od wody. No, wodą się podleje trochę ten pień i będzie ok. Albo piachem. Na dzisiaj to tyle. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Dziękuję za wszystkie lajki, za komentarze i za subskrypcję. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Na razie. Cześć.